Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie i nie było już nikogo. Moi drodzy, doszło do kolejnego morderstwa, zginęła panna Bennet, została pokąszona przez pszczoły, a z uwagi na to, że była uczulona na jad pszczeli, to zmarła od razu. Ale dlaczego pojawiła się w tamtym miejscu przy tej pasiece, na tą chwilę nie mamy pojęcia. Być może została tam zwabiona przez pana Owena, kimkolwiek on jest. Mam nadzieję, że dowiemy się tego wkrótce, ponieważ prawdopodobnie będzie to już przedostatni odcinek. I tutaj nawiązując do waszego komentarza, ile odcinków będzie w tym tygodniu, jeżeli się uda, to zakończymy Agatę, a potem rozpoczniemy nowy let's play. Tak więc no myślę, że te 5 dni w tygodniu jakoś tutaj zapełnimy. No chyba, że się wydarzy coś niespodziewanego, że będę musiał wyjechać, nie będę miał czasu nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, patrząc przez okno jaka jest pogoda, szczerze powiedziawszy, nie chce się nawet wychodzić z domu. Chociaż nie powiem, bo ostatnio robiłem sobie dość długie spacery po 20 km i chyba wczoraj troszeczkę przeforsowałem, bo nie miałem już siły po prostu dojść do domu. 4,5 godziny pieszej wędrówki, jeszcze na pusty żołądek. Szczerze powiedziawszy, byłem tak głodny, że naprawdę chciałem wejść do pierwszego lepszego kebaba i zjeść tortillę z tym mięsem. Wiem, że to niezdrowe, ale wolałem to niż pizzę. Ostatecznie skończyło się na tym, że poszedłem do Chińczyka, zjadłem ryż z kurczakiem i wydaje mi się, że jest to taki najmniej inwazyjny posiłek. Ale to tyle, jeżeli chodzi o mnie. A tymczasem skupmy się na naszym zadaniu. Gdzie powinniśmy się teraz udać i kogo powinniśmy przesłuchać? Teoretycznie dostałem też hinta, żeby połączyć plaster miodu z... No właśnie. Ramka plaster miodu z... Z czym ja to miałem połączyć? Z shakerem, tak? Et voilà. I przelać to do szklanki. Excellent. Like hand in glove. I teraz powinienem tą szklankę miodu dać doktorowi, wtedy będzie chciał ze mną porozmawiać. No dobra, ale gdzie my doktorka spotkamy? Czy on był na piętrze, czy on był gdzieś tutaj? Tutaj zdecydowanie nikogo nie ma. No dobra, w takim razie chodźmy na górę. Być może tam go gdzieś dostrzeżemy. Może będzie w ogóle w swoim pokoju. Ale co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej będę chciał wejść do każdego pokoju z osobna. Szczerze powiedziawszy, dużo nas już tutaj nie zostało. 4 mężczyzn i 1 kobieta, o ile dobrze liczę. To jest pokój doktorka, ale widzę, że jego tutaj nigdzie nie ma. Tu też nikogo nie ma, no to gdzie by mogli się wszyscy podziać? Na dworze jest deszcz, pogoda jest nieciekawa. It was in that table, I tell you. I'm going to search you whether you like it or not. You fool! Can't you see the lock's been forced? Narracott, will you help me search him? I won't resist. Aha, czyli teraz każdy każdego przeszukuje. Nothing. Now it's your turn. Not even a stray bee. And you, Mr. Narracott? Go right ahead. Nothing. That leaves Armstrong, the judge, or Miss Claythorne. The killer could have simply hidden it somewhere. I'm going to search everyone anyway, and if it's hidden, I'll find it. And I'm starting in here, if Mr. Lombard has no objections. Help yourself. Try not to make too much of a mess. There's no Rogers anymore to clean up. Czyli rewolwer zniknął. Don't distract me. I'm busy. I've answered enough of your questions for now. W porządku, nie chcecie panowie rozmawiać, to nie. A czy ktoś się skusi na szejka z miodem? Nikt nie chce? Trudno. Zostawimy to dla doktora. O ile w ogóle go gdzieś tutaj znajdę.
Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, z czego będzie kolejny let's play, to na tą chwilę nie będę wam mówił, ponieważ jeszcze gierki nie zainstalowałem i nie mam zielonego pojęcia, czy będzie mi dobrze chodziła, aczkolwiek jest to jeden ze starszych tytułów. Tak więc oczekujcie, bo najprawdopodobniej pojawi się pierwszy odcinek w czwartek, jeżeli uda nam się do tego czasu skończyć Agatę Christie. Też nie chciałbym, żeby to był jakiś specjalnie długi let's play. Tym bardziej, że naprawdę niedługo pojawia się nowa odsłona Agaty Christie, chyba 29 sierpnia, o ile dobrze kojarzę. I też będziemy ogrywać ten tytuł na kanale. Dobra, widzę, że sobie cały budynek obszedłem dookoła i nikogo tak naprawdę tutaj więcej nie ma. Wyjdźmy na zewnątrz. Może w pierwszej kolejności pójdziemy do drewnianej chatki. The grass is slippery and the slope is steep. I'd best stick to the path. Może tam kogoś spotkamy. Albo w tym ogrodzie? Nie, nikogo tutaj nie ma. Oprócz generatora, przy którym ciągle nic zrobić nie możemy. A może w ogóle powinienem się udać na miejsce zbrodni? W sumie to też nie jest taki głupi pomysł. Może tam coś znajdziemy. Jakieś poszlaki. Kto ewentualnie mógł to być? Kim jest ewentualnie pan Owen? No bo tego na tą chwilę też nie wiemy. Czy są jakieś podejrzenia? Nie wiem. Wy mówicie, że może być to ktoś z zewnątrz. Mi się wydaje, że jest to ktoś, który przebywa tutaj z nami. Na plaży nikogo nie ma. Dobra, z tego co pamiętam, do pasieki się szło tędy. O, tu coś leży. Hello, what's this? Coś zabrałem do ekwipunku. Butelka z etykietą uniwersalny balsam Bellismana? I see nothing remarkable. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale może będę mógł to przelać do szklanki. There is no cause for that. Nie ma sensu tego robić. Ciekawe. Ale zobaczcie, została jakaś dziwna żółta plama. Plaster miodu my już wyjęliśmy. Dobra, zastanówmy się, co w takim razie moglibyśmy dalej robić. Bo skoro tutaj nigdzie nic nie ma, w domu też nigdzie nic nie ma, chyba że tak naprawdę nie przeszukałem jeszcze wszystkich pomieszczeń. Wróciłem z powrotem do tego miejsca. Nie, no serio. Te ścieżki są tak zagmatwane, że ja cały czas się tutaj gubię. Tutaj na dół nie ma po co schodzić, tak naprawdę. Kurde, gdzie jest doktor? Chętnie bym z nim zamienił słówko.
kuchni też się nic nie zmieniło od naszej ostatniej wizyty. Nie no, wydaje mi się, że coś jednak musimy zrobić na górze. Gdzie ja bym się mógł udać, żeby cokolwiek tutaj wykonać? Może faktycznie powinienem udać się do sali kinowej. Well, Doctor? A dangerous game. If it fails... Ah, Mr. Narracott. Any luck finding the revolver? None. Mr. Blore has searched us, and I heard Miss Claythorne yelling at him to watch his hands earlier, so I suspect she's been searched as well. The murderer has had plenty of time to devise a hiding place. I don't fancy it will be easily found. If you'll excuse us, we'll continue our game. Here, what's this? There's something written on the bottom of Narracott's plate. Solidamide. Solidamide? My dear sir, that is a deadly poison. Owen has undoubtedly poisoned you. Is there an antidote? Yes, turpentine oil, but I have none in my bag. I don't feel anything yet. How long do I have? You won't feel anything until you can't feel anything. You have an hour or so, I'd estimate. No more. I say, turpentine oil can be found in Bellman's Universal Embrocation, a patent medicine for rheumatism and minor aches and pains. I never prescribe it. It can cause a nasty rash if over-applied. But there may be some in the house. Beastly night again. I can't see why anyone would want to build a house here. With war coming on, it may be useful as a coastal watch post. The generator again. No one's going out in that squall to repair it this time. Obviously, the waiting is over. Mr. Owen has made his next move. We mustn't let our guards down. Only one of us can be alone. The rest must always stay together until that person returns. May I claim that privilege, Judge? I'd like to go get my wrap. Of course, my dear, but don't be long. I shan't. Czyli jednak nie jesteśmy bezkarni, skoro zostaliśmy otruci. Pan Owen chce się nas pozbyć. Do you really think there'll be a war, Judge? I don't see it myself. One world war should have shown any sensible person the folly of such a course. My dear Doctor, if there's one thing I believe Mr. Hitler is not, it is a sensible person. That was Vera screaming. I think it was coming from her bedroom. Okej, no dobra. Vera krzyczała, musimy ją uratować, cokolwiek się wydarzyło, aczkolwiek jest strasznie ciemno, a agregat przestał działać. There's a wind coming from Vera's room. I obstawiam, że w końcu będziemy mogli coś przy nim zrobić. Który to jest teraz pokój Wery? Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Ow! Dostaliśmy w pierdziel. That sounded like it came from the dining room. Ale ktoś, kto nas zaatakował, miał rewolwer. Czyli wiem, że na pewno nie są to osoby, które przebywały tutaj ze mną. Być może faktycznie jest to jakaś osoba z zewnątrz. He's been shot. Death must have been instantaneous. The figures! Look at the centerpiece!
They say trouble comes in threes. It would appear that they're correct. First poison, then the generator, and the poor judge. No dobra, ale też tak naprawdę nie wiemy, co stało się z Werą. Ona krzyczała, my biegliśmy jej pomóc. I straciliśmy przytomność. Teoretycznie też jesteśmy otruci. Butelka z etykietą uniwersalny balsam Balmana. Wydaje mi się, że to jest odtrutka. I'm afraid it stuck that way. That did the trick. I feel much better now. They're counting on me to fix the generator. I should attend to it before returning. They already suspect me enough. Dobra, jedno mamy z głowy. Jesteśmy odtruci. Myślałem, że wiecie, będę mógł wejść do środka i w pierwszej kolejności zobaczyć, co stało się z Werą. Ale wychodzi na to, że to my jesteśmy tutaj głównym mechanikiem w tej grze i musimy zająć się generatorem. The generator appears to be broken. The generator appears to be broken. Co ja w takim razie mógłbym na nim użyć? No na pewno nie szklanki. Wiecie, czego nie zrobiłem? Nie zdjąłem odcisków palców z tej butelki, którą wypiłem. Cholera. Mam nadzieję, że nie będzie miało to negatywnego skutku, jeżeli chodzi o śledztwo. Dobra, ja mam mały kanister. Być może jest tam w środku paliwko. The petrol tank is now full. Chapter 7. 4 little sailor boys going out to sea. A red herring swallowed one, and then there were 3. 4 bodies upstairs, 2 down. Can't be very hygienic. Still with us, Narracott? Thalidomide isn't much of a poison if you ask me. Although your face is all flushed. I found the antidote. Thank heavens! The weather is moderating. Might be a chance for a bonfire on ship's rock. No dobra, ale w pierwszej kolejności porozmawiajmy z wszystkimi mieszkańcami. Czy może pan zdać relację ze swoich poczynań? Can you give an account of your movements? I followed you and Lombard almost to the top of the stairs. I heard someone below me breathing in the dark, so I stays as still as a church mouse. Then I hear stealthy steps heading down the stairs. This stands investigating, I think. So I creep as carefully as I can back down. I step closer and saw the doctor bending over Wargrave. Czy widział pan gdziekolwiek pistolet? Did you see the gun anywhere? No, but I smelled the cordite from it in the air. One thing I don't understand. That wig on the judge's head. Where did that come from? Someone borrowed Miss Brent's grey yarn. She told me it was missing. She was extremely perturbed. Something finally broke through that icy shell of hers, eh? I didn't think it was possible. Owen certainly thinks ahead. Kto wbiegł do jadalni za panem? Who arrived in the dining room after you? Lombard practically on my heels. Then a few seconds later, Miss Claythorne opened the kitchen door. I found that peculiar. Mówił pan, że wie coś o historii tej wyspy. You said you knew something about the history of this island. It was bought by that sailing chap, Elmer Robson. But his wife got seasick, poor dear. Loved the bird watching, but not the boating. An American film star named Gabrielle Steele bought it from them after some scandal or other back in the States. She stuck it out for a couple of years, but must have missed the glamour and excitement of Hollywood because she packed it in. Next, the Admiralty was rumoured to have taken it over for some super-secret stuff I could never get a line on. Thing that puzzled me was that I found no record of anybody named Owen buying the place. I was going to get onto his solicitor, Archibald Morris, before coming, but he died last week. Died? What was the cause? Still under investigation, but it sounded like poison to me. Thanks, Blore. No dobra, w porządku. Cause of death was a bullet? Yes, directly in the center of his forehead. Never had a chance. Może pan zdać relację ze swoich poczynań? Can you give an account of your movements? When we heard Miss Claythorne scream, I naturally went with the rest to investigate. I thought the judge was right behind me. I stood there for a moment, wondering whether I should go up or down. While I was there, I heard the shot. I made my way back to the dining room. He was quite dead. Czy widział pan rewolwer?
Did you see the gun? No. Kto wbiegł do jadalni za panem? Who arrived in the dining room after you? Mr. Blore, I believe. Yes, then Lombard, and finally Miss Claythorne. From the kitchen. I didn't understand that. That is all for now, Dr. Armstrong. Dobra, skoro mamy tutaj doktora, spróbujmy mu przekazać ten napój, który stworzyliśmy. Perhaps that will satiate the good doctor's sweet tooth. Zna pan plotki o procesie Setona? Are you sure you can't tell me any gossip surrounding the Seaton case? Gossip my eye. I got it directly from Sir John Matthews, KC, who was observing. Not a doubt of the verdict. Acquittal was certain until Wargrave's summing up. What did Matthews say went wrong? Sir John thought that Wargrave's well-known ego had grown even bigger than he himself could handle. That he swung the case against Seaton for the sheer joy of doing it, simply because he could. That's a serious accusation. There was another similar incident just last year. Hushed up, of course, but the word was the judge's retirement couldn't have come at a better time for him. However, I feel obligated to add that the judge still has a fine old brain. I have no trouble whatsoever in saying that I rest easier knowing he has put his mind to solving our present predicament. Good evening, Doctor. What happened after you went upstairs? I went to my room, opened the door. A gust of wind blew my candle out. I tried to move toward the French doors to close them when it felt like a hand on my face. Cold, clammy, smelling of the sea. I thought of Cyril, floating down through the green depths. Oh, Vera. I screamed and ran, stumbling in the dark. I found myself at the service hallway, heard running behind me and rushed in there. Then I made my way down the back stairs every time there was a flash of lightning. There was a shot while I was on the stairs. I went through the kitchen to the dining room. I was the last to arrive. The clammy hand was seaweed hanging from a line. I had a look inside after we, made the judge comfortable. Just a length of seaweed. Well, whoever strung it up, combined with the generator failing, made a neat diversion designed to separate us. Did you see the gun anywhere? No, I'm sorry. Czy może pan zdać relację ze swoich poczynań? Can you give an account of your movements? Just for the record, Wargrave was the one so keen on you playing detective, not me. It didn't turn out so well for him, did it? You won't answer my questions. I didn't say that. Just thought it worth pointing out. My movements? I ran up the stairs behind you and, well, I ducked into the bathroom at the top. The one Armstrong the judge shared. Curious behavior. It occurred to me that Vera's scream was meant to be a diversion. I wanted to see what everyone would do. In the lightning flashes, I saw Blore head back down the stairs. Narracott was along the hall there. So I went downstairs to the dining room, arriving behind Blore. Czy widział pan gdzieś pistolet? Did you see the gun anywhere? I saw it in a flash of lightning and scooped it up. I didn't know what had happened then. I realize now you have only my word that I picked it up after the murder. I think you'd better hand that over. I think you'd better not try to take it away from me again. Kto wbiegł do jadalni za panem? Who arrived in the dining room after you? Vera appeared in the kitchen doorway a few moments later. To na pewno był głos Owena. Are you sure you recognized Owen's voice? All right, Narracott, I'll tell you. I was hired by Archibald Morris, the non-existent Mr. Owen's attorney. He first made contact with me over the telephone. It was Morris's voice on that recording, I'd swear to it. Thank you, Lombard. 5 left, and we don't know which. I know. I haven't the least doubt. I suppose I do know, really. I think I've got a pretty good idea now. I haven't a clue. I don't know about the rest of you lot, but I'm going to go to my room and lock myself in until daylight. Sound plan. I agree. But Patrick doesn't have a room. Plenty of them about, if he doesn't mind sharing. 5 bullets are plenty. Oh, Hugo. I'm so sorry. Self-righteous, smug old hypocrite. Letting Narracott play his detective games with a real professional on the case. He got no more than he deserved.
Were you upstairs just now? No. One of them's out of his or her room. Whoever it was went out the front door. I'll follow. Find out who's missing. That's our killer. I need to check everyone's room and find out who's missing. Okej, w takim razie chodźmy na górę. I po raz kolejny będziemy musieli każdy pokój przeszukiwać z osobna. Kto zginął? W sensie, kto zniknął? Tu nikogo nie ma. Wargrave's body is missing. Interesting development. One I'd better keep to myself for the moment. Okej. Czyli jednak kogoś ciało zniknęło. Mimo to, że odkryliśmy, czyjego ciała nie ma, to i tak się rozejrzę po reszcie pokoi. A może nóż, widelec, coś znajdę, coś odkryję. Jakieś wskazówki. Who is it? What's the matter? It's Patrick. Blore heard someone. They ran outside. I'm checking to see who's still here. Dobra, Vera jest w swoim pokoju, więc wiemy, że to nie ona wybiegła. The body was thoroughly searched. No need to disturb it now. There's nothing I can do for the victim now. The body was thoroughly searched. No need to disturb it now. W porządku. Czyli obeszliśmy wszystkie pokoje dookoła. Okej, wyjdźmy na zewnątrz. Tylko teraz pytanie, w którą stronę on pobiegł? Tu nikogo nie ma. Dobra, znajdujemy się koło pasieki. Ale w dalszym ciągu nikogo nie ma. Czyli, w którą stronę oni mogli pobiec? A może pod ten generator pobiegli? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Ale warto się wszędzie dokładnie rozejrzeć. O nie, no skoro tutaj ich nie ma, to obstawiam, że mogli pobiec albo pod generator, może znowu ktoś chciał prąd wyłączyć, no bo gdzie indziej, skoro obeszliśmy sobie to wszystko już dookoła. O, wróciliśmy z powrotem do domu. No chyba, że już wrócili. No nie, w dalszym ciągu tutaj też nikogo nie ma. Jedyna osoba, z którą mogę porozmawiać na tę chwilę, to jest Vera. Tylko który to był jej pokój? Kurde, cały czas mi się to myli. Chyba tu. Stay back! Philip gave me his gun. It's me, Patrick. Where did he go? He wanted me to tell you. Since the wind dropped, he was going to try and light the bonfire.
That's a good idea, but he shouldn't try it alone. Then go help him. I'll be safe locked in here with his gun. Czyli poszedł rozpalić ogień, prawdopodobnie na tamto wzgórze, na którym byliśmy i próbowaliśmy odlecieć lotnią. Ale dobra, my tam byliśmy przed chwileczką, właśnie z tamtego miejsca wracamy i nikogo tam nie zostaliśmy, więc wydaje mi się, że w tej grze musimy robić wszystko po kolei i dopiero wtedy odblokowują się jakieś tam opcje. Patrzcie, faktycznie tam jest. That cliff is surely the highest point on the island. That's quite a signal fire. Someone should be able to see it. No dobra, ale nikogo tutaj nie ma. Więc coś mi tutaj jednak nie gra. Wracam z powrotem do hotelu, tam się przynajmniej czuję bezpieczny. Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę nie ma tutaj komu ufać. Każdy może być potencjalnym mordercą. Zaś nie do tego pokoju weszłem, do którego chciałem. O! Byłaś cały czas w swoim pokoju? Did you stay in your room the entire time? Yes, I'm not a complete fool. Słyszałaś lub widziałaś cokolwiek? Did you hear or see anything? Nothing. After I told you where Philip had gone. Until just now, when he and Mr. Bloor returned. Thank you for your time, Miss Clayton. Jakieś wieści o Armstrongu? Any sign of Armstrong? He's vanished clean off the island. Vanished. That's the word. Like some damned conjuring trick. He must be somewhere. No, he isn't. We searched the house, too. You must have heard us. He's gone. Clean vanished. Scarpered. Good evening, Mr. Lombard. Znaleźliście Armstronga? Did you find Armstrong? No, he's disappeared. We searched everywhere. Czy pan i Lombard byliście cały czas razem? Have you and Lombard been together all this time? Yes, I found him up on Ship Rock. Good evening, Mr. Bloor. Okej. I won't do that. I have nothing more to say to her. Czyli pan Armstrong gdzieś zniknął. No dobra. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Czyżby to był potencjalny morderca? Być może. Ale moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak jak wspominałem, prawdopodobnie będzie jeszcze jeden i zakończymy let's play z Agaty Christie. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!